Każdy człowiek ma wartość i nie trzeba jej powiększać, tak? Sama w sobie, każdy człowiek jest wartościowy i już. Nie mamy tutaj nic do dodania, ale mamy poczucie własnej wartości lub nie, czyli możemy czuć tą swoją wartość lub nie. Żeby podnieść swoje poczucie własnej wartości, trzeba robić rzeczy wartościowe, czyli wykonywać różne zadania, swoje własne, wartościowe zadania, dobre zadania i być z tego powodu zadowolonym. Wydobywam z siebie, wyciągam, wypracowuję tak jakby to poczucie, bo wartości nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. No bo jeżeli ktoś sobie postanowił, że coś zrobi, a potem tego nie robi, to myśli o sobie trochę gorzej, niż by myślał, jakby to zrobił. Kończenie zadań wpływa na poczucie własnej wartości i na to, jak się czujemy. I im więcej mamy zakończonych zadań w życiu, tym lepiej się czujemy sami ze sobą. Jak lubisz dotrzymywać obietnic, to Ci łatwiej wychodzi wykonanie zadania, jeśli obiecasz. Ale trudniejsze jest, jak obiecasz samemu sobie, prawda? Ale to też jest obietnica i w sumie równie ważna powinna być. Kończenie spraw, robienie zadań, wykonywanie swoich własnych zadań buduje człowieka. Mam taką osobę w gabinecie, z którą pracuję. To jest młoda dziewczyna, która właśnie zrobiła licencjat z ekonomii. I powiedziała mi o tym, że marzy o tym i myśli o tym, żeby jeszcze raz przystąpić do matury z matematyki. Jest dobra z matematyki i zdawała matematykę wtedy, jak była na maturze, w formie takiej podstawowej. I chciała w formie rozszerzonej zdawać, ale wtedy jakoś nie dało się, nie wiem, czy nie podjęła takiej decyzji, już nie pamiętam. Ale powiedziała mi o tym, że marzy o tym, żeby podejść do tej matury jeszcze raz i zdać ją w formie rozszerzonej. Maturę z matmy. Myślę sobie, że to jest po prostu fantastyczny pomysł, żeby zrobić takie szaleństwo, mimo że już ma licencjat i w ogóle tego nie potrzebuje. Mogłaby przystąpić do matury, czyli uczyć się matematyki jeszcze raz, poćwiczyć swój umysł, poćwiczyć siebie i swoją siłę w wykonywaniu zadań, które sama podejmuje. Myślę, że to jest po prostu fantastyczny pomysł. Jakbyś miała nadal taką chęć, to ja Ci kibicuję. Mamy na swoim koncie trochę zadań, które skończyliśmy. I to też wzmacnia myślenie o tych zadaniach, które już są zakończone, wzmacnia podejmowanie kolejnych zadań. Czyli można sobie nawet na kartce wypisać: to skończyłam, maturę mam, prawo jazdy, rzuciłam palenie i różne takie rzeczy, że coś się udało w życiu. I jak sobie przypominam, że coś już większych rzeczy zrobiłam, albo dużo małych, no to wtedy wzmacnia się taka siła wewnętrzna, która mówi: jeszcze możesz, jeszcze więcej możesz, albo możesz coś osiągnąć, skoro osiągnęłaś coś takiego. Jeżeli ktoś rzucił palenie, to jest tak ogromne zadanie, które tak wzmacnia, że na całe życie ma takie poczucie, że zrobił coś wielkiego. Albo ktoś właśnie zdał maturę, czy prawo jazdy, takie większe rzeczy, albo zerwał kontakt z kimś, kto go ranił. Takie mocne. Jak są takie mocne doświadczenia, to one bardzo fajnie wpływają na poczucie tego, że mogę osiągać dalej coś. Ja mam taki myk, który sama stosuję, że jak mam jakieś zadanie, to wpisuję je do kalendarza. Tak jak wpisuję spotkanie jakieś zawodowe, jakieś spotkania w gabinecie, wszystko to, co mam takiego ważnego w życiu do zrobienia, na jutro, na pojutrze, mam wpisane w kalendarzu. I jak mam jakieś zadanie, które jest dla mnie ważne, osobiste, to też je wpisuję do kalendarza. I wpisuję je i traktuję je, staram się, nie zawsze mi wychodzi, ale staram się traktować je tak bardzo poważnie, jakby było ono wpisane właśnie jako takie zewnętrzne zadanie, które jest takie bardziej formalne, od zewnątrz zlecone.
takie, że trzeba wykonać. Można zrobić taką listę, gdzie zapisujesz sobie zadania, masz do zrobienia. I obok, ja tak robię, to mi się bardzo podoba, robię taki kwadracik przy każdym zadaniu. I jak zrobię zadanie, które sobie zleciłam, czasem takie jakby są te zadania takie dłuższe na tydzień, a czasem na jeden dzień. I mam kwadraciki obok tych zadań i tam odfajkowuję, jak już zrobię. No czasem fajnie jest powiedzieć komuś, że mamy jakieś zadanie do wykonania, po to, żeby dostać wsparcie i takie podkręcenie sił własnych na to, żeby to zrobić. Tak, kibicuję Ci, jestem z Tobą, ale jak się dużo mówi, a mało robi, no to wtedy jest gorzej, bo pojawia się wstyd, że ktoś ma zadania, których nie wykonuje i jeszcze ludzie o tym wiedzą. To czasem warto o tym komuś powiedzieć, a czasem lepiej zrobić zadanie, a potem się pochwalić, że już jest zrobione. No to różnie bywa, bo czasem potrzeba takiego wsparcia, że ktoś coś też dodatkowo podpowie. Wchodzisz w zadania wybiórczo, czyli wybierasz zadania tak, żeby wybrać te, które chcesz wykonać. I jak wykonujesz zadania, które chcesz, to łatwiej Ci się je robi i łatwiej Ci się je kończy. No to znaczy, że na wstępie jest ważny moment, żeby dobrze wybrać zadanie. Przy temacie kończenia mamy istotny temat taki, że musimy myśleć o tym, jak rozpoczynamy i co. Wyobraźnia pomaga w tym, żeby dokończyć zadanie. Wyobrażamy sobie, co będzie, jak skończymy zadanie, jakie będą efekty, jakie będą nagrody z tego. Czasem możemy sobie w ogóle sprawić nagrodę za to, że wykonamy jakieś zadanie. To jest fajny pomysł, takie celebrowanie jakichś momentów w swoim życiu, w których coś uzyskaliśmy. Ale nagrodą jest samo to uzyskanie. To jest taki odlot. Też myślę, że można by zrobić taką listę zadań, które są rozpoczęte, a nie zakończone. Czyli tak w życiu mamy takie zadania, które są nieskończone. I można by zrobić listę i je tam powoli odhaczać i robić tak, żeby po kolei te zadania kończyć. Można zakończyć zadanie, nie kończąc jego. To znaczy, można postanowić, że się rozstaję z tym zadaniem. Skoro 15 lat już go nie zrobiłam i ono jest być może przestarzałe, może już mnie nie cieszy, może nic z tego nie będzie, strata czasu będzie, nie ma sensu już tego robić, po prostu zalega mi w głowie, ale ja właściwie już tego nie chcę kończyć. I już mnie nie interesuje. Ale wiesz, w głowie jest taki stres, który z tyłu leży i mówi, to jest nieskończone. To tak jakby takie papiery gdzieś tam z tyłu w szafce leżą takie, że trzeba je tam wypełnić. Więc można umówić się ze sobą, że kończysz to, ale kończysz nie kończąc, tylko kończysz z tym i mówisz, nie będę tego kończyć. Wybaczam sobie, odpuszczam, nie zrobię tego, trudno, no po prostu odstawiam na bok, wyrzucam te papiery z tyłu i nie będę ich kończyć, nie? I takie coś, takie zdecydowanie o tym, że nie będę kończyć, jest też kończeniem zadania. I może być bardzo fajne, bo daje ulgę i takie poczucie, już więcej do tego nie wracam. Powiedziałeś o tym, że potrzebujemy dokańczać pewne zadania w relacjach międzyludzkich. Potrzebujemy też czasem porozmawiać z kimś o czymś ważnym, co nam leży na sercu. No, to na pewno warto domykać takie sprawy i dokończyć jakąś ważną rozmowę i powiedzieć otwarcie. I teraz możemy dojść do takiego tematu, który się nazywa prokrastynacja. Prokrastynacja to jest odkładanie czegoś na później, a najlepiej na ostatnią chwilę. I się rodzi taki konflikt wewnętrzny, że masz z jednej strony takie poczucie, że potrzeba zrobić zadanie, a z drugiej taka niechęć, żeby coś zrobić i wykonać wysiłek. Taki konflikt. I trzeba coś wybrać. I albo wybieramy odłożenie i nie robienie tego, bo jest to ciężkie i jest to jakiś wysiłek, albo robimy pomimo wysiłku i mamy satysfakcję. Ale my ludzie mamy takie tendencje, w ogóle dużo ludzi to robi. Niektórzy mówią, że to jakaś cecha charakteru, ale ja się z tym nie zgadzam, bo to jest po prostu nawyk, który nabywamy. Prokrastynacja, czyli takie nawykowe odkładanie. Jak to często robimy, no to często to mamy taki zwyczaj, że odkładamy na później. No i jest tutaj dobra informacja, jest taka,
że można ten nawyk zmienić. I jeżeli ktoś ma prokrastynację, czyli w ogóle dziwne słowo, ale dobra, i ktoś odkłada ciągle te zadania, to nie znaczy, że to jest po prostu jego cecha i on tak będzie robił, tylko może to zmienić, tak jak inne nawyki. A w ogóle odkładanie zadań na później jest stresujące. To jest okropne uczucie. Masz z tyłu głowy i cały czas myślisz o tym, że powinieneś coś zrobić, a coś jest pilne i czas goni. I właściwie można by było zrobić najpierw, a potem odpocząć. W ogóle prosta sprawa. Tak jak rodzice traktują swoje dzieci, jak przychodzą ze szkoły. Najpierw lekcje, potem zabawa. Świetny pomysł. Umysł ma taką potrzebę domykania. Umysł lubi zadania domknięte, figury domknięte. Lubi, jak coś się kończy. Tak mamy skonstruowany umysł. Pamiętam z psychologii poznawczej, że jak mamy na przykład narysowane kółeczko, które jest takie niedokończone, to nasz umysł od razu widzi kółeczko, a nie widzi kreski, która jest po prostu prawie kółeczkiem. I tak potrzebujemy domykać, potrzebujemy jasności, czystości w myśleniu. I to jest też taka umiejętność poznawcza dotycząca różnych rzeczy, które potrzebujemy rozumieć. Że potrzebujemy mieć domknięcie, czyli coś zrozumieć, coś wiedzieć. Więc tutaj w tej kwestii także myślę, że nasz umysł bardzo to lubi. Lubi domykać zadania. Może nie lubi samego procesu domykania, ale lubi, jak już są domknięte. I wtedy jest taki przeskok i taki rodzaj takiego skończenia, zamknięcia i takiego, że można się zająć czymś innym. Jeżeli coś dokończysz, to wtedy masz energię do tego, żeby rozpocząć coś nowego albo dokończyć kolejną rzecz, ale tak, że najlepiej po prostu to dokończenie musi nastąpić, takie domknięcie i wtedy jest więcej sił na to, żeby zająć się czymś innym. To jest taki myk i taki przekręt, że na przykład najpierw sobie wyznaczasz, że robisz rano rzeczy najważniejsze i zaczynasz je robić i ustalasz, że zrobisz 3 rzeczy. I potem robisz te 3 rzeczy najważniejsze i okazuje się, że jest przypływ energii, jest chęć i satysfakcja i frajda. I wtedy, niechcący, zrobisz jeszcze 3 kolejne rzeczy, na przykład. A jeżeli byś odłożył to zadanie i zrobił je dopiero wieczorem, to zrobisz 3 rzeczy na oparach sił i już więcej nie starczy. Wydaje się, że tych zadań jest dużo na przykład i że jejku, przerosną mnie, że jest ich za dużo, no to wtedy trzeba podzielić je na takie mniejsze. Jeśli to jest jedno wielkie zadanie, no to można podzielić je na mniejsze etapy, na mniejsze kawałki. Jak to zrobić, żeby skończyć zadanie, którego się nie lubi? Bo czasem takie są. Tak. Zadanie jest nieprzyjemne, ale ma sens. Jest inwestycją. O właśnie, ładnie to powiedziałeś. Proponuję, jeśli uda Ci się wykonać jakieś zadanie, jakieś stare, zaległe, z przeszłości, duże, nieduże, nieważne, to napisz w komentarzu, że Ci się udało. Jeśli ktoś z Was wykona jakieś zadanie, będę wdzięczna, jak się o tym dowiem. Trzymam kciuki, kibicuję